Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dawno nie było na moim kanale pudełeczek, więc dzisiaj lecimy sobie z kolejnym pudełkiem. Mam nadzieję, że te pudełeczko Was zainteresuje. Także nie przedłużając, słuchajcie, lecimy z tematem. Mamy dzisiaj do rozpakowania takie oto pudełeczko, a mianowicie Retroid Pocket 5. Retroid Pocket 5, czyli najnowsza konsolka z Retroida. Oczywiście konsolka przenośna, handheld i to nie byle jaki handheld, bo mamy tutaj możliwość grania w chociażby gry z PlayStation 1, ale to nie wszystko, bo PlayStation 1 było obsługiwane również przez mojego Ambernika. Tutaj mamy również swobodną emulację PlayStation 2, nawet Switcha. Także słuchajcie, możliwości ma duże. Tak się to prezentuje. Pudełeczko bardzo minimalistyczne. Tak to wygląda. No i co? Chyba zaczynamy. Otwieramy. Także zanim zaczniemy, wrzućcie łapki w górę. No i co? Lecimy. Rozcinamy sobie tutaj plombę. Przynajmniej widzimy, że wszystko jest nowe. O, tutaj jeszcze mamy informacje odnośnie kolorystyki. Kolorystyka jest dosyć ciekawa. Więc mam nadzieję, że i Wam się również ta kolorystyka spodoba. Na razie jeszcze nie będę zdradzał, jaki to jest kolor, ale moim zdaniem jest to najciekawszy kolor z palety barw Retroida, przynajmniej w tym momencie. Co mamy na pierwszym planie? Na pierwszym planie mamy szkło hartowane. Tak, to będzie, widzę tutaj szkło hartowane. O, tak to wygląda. Wraz ze ściereczką. Zaraz sobie otworzymy, zobaczymy, co tam faktycznie w środku się znajduje. Ok. No i tak jak myślałem, mamy tutaj jakieś takie szkło hartowane, które będzie ochraniać, z tego co ja tutaj widzę, chyba nawet cały ekran. No, troszkę się przykleiło. Ok. Dobra. Szkło hartowane, które ochroni nam cały ekran. Bardzo spoko, że nie tylko nawet nie cały ekran, cały front. Cały front, dokładnie. Także coś ciekawego, bo nie mamy tutaj szkła wyłącznie na właśnie ekran, tylko mamy na cały front urządzenia. Spoko. No jest to dosyć wytłumaczalne z racji tego, że cały front jest pokryty szkłem, więc byłaby dosyć spora strata, jeżeli byśmy zbili tutaj ten front. Stąd też tutaj właśnie szkło na całość. Ok. Tutaj mamy ściereczkę. Całkiem fajna ściereczka. No i tutaj mamy do czyszczenia, zanim będziemy chcieli te szkło sobie nałożyć. Tak to wygląda. Odkładamy na bok. Kolejnym etapem będzie już chyba odbezpieczenie całego sprzętu. Fajnie pakowane. Taka gąbeczka. Miejmy nadzieję, że spełniła swoją funkcję i konsola jest w całości. No i lecimy z konsolką, ale to jeszcze za chwilkę. Kurczę, waży trochę. No, waży troszkę. Kolejną rzeczą, jaką wyjmiemy sobie z pudełeczka, jest taka oto tutaj mini instrukcja. Taka oto mini instrukcja. Mamy nawet jakieś wymiary, widzę. Mamy
199,2 mm na 78,5 na 15,6, a waga to 280 gramów. Konsola jest na Androidzie 13, czyli w przeciwieństwie do mojego tutaj Anbernika RG35XXH nie mamy tutaj Linuxowego tutaj systemu, tak? Tylko mamy Androida. No i tak jak tutaj można sobie odczytać, procesorem jest Snapdragon 865, czyli były flagowy procesor, rdzenie, tak, grafika Adreno 650, 8 GB RAMu, LPDDR4, 128 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1, 5,5 calowy ekran AMOLED, no i jego rozdzielczość to 1080p. Do tego Wi-Fi 6, 5000 mAh baterii, spoko. Tak to się prezentuje. Odkładamy na bok. No i chyba już ostatnią rzeczą przed rozpakowaniem samej konsoli będzie kabel. I mamy tutaj kabel USB do USB-C. Nie jest jakiś strasznie długi, myślę, że będzie miał, ja wiem, z 50 może centymetrów, z 60. Ale jest to oczywiście kabel do ładowania. Dobrze, pudełeczko sobie zamkniemy, akcesoria weźmiemy sobie na boczek. Ok, na razie sobie to odłożymy. To możemy sobie zostawić. No i bierzemy się za główny punkt programu, gwóźdź programu, a jest nim Retroid Pocket 5. No i jak? Jak to się prezentuje? No, uważam, że spoko. Uważam, że wygląda naprawdę fajnie. To jest wersja kolorystyczna nawiązująca do GameCube'a. A tak prezentuje się reszta kolorów. 5,5 calowy wyświetlacz AMOLED. Spoko. Naprawdę fajnie. Tutaj mamy przyciski w układzie od Nintendo. 2 analogi. No i tak to się prezentuje. Dobrze, obejrzyjmy sobie to z bliska w takim razie. Obejrzyjmy sobie konsolkę z bliska. Tutaj mamy D-pada, krzyżaczek. No, powiem wam, całkiem przyjemnie on tutaj sobie chodzi. Przyjemny klik, nie powiem, że nie. Tutaj mamy przyciski. Tak to się prezentuje z bliska. No i mamy dwie gałki analogowe. Gałeczki są oczywiście mniejsze niż w chociażby padzie od PlayStation. I to widzę, że sporo mniejsze. No i widzicie takie szybkie porównanie do pada od PlayStation 5. Jak widać, te gałki w Retroidzie są jednak troszkę mniejsze. A teraz szybkie porównanie do pada od Xboxa. Fajnie, ale chodzą naprawdę przyzwoicie. One mają efekt hala, także teoretycznie nie powinny nam dryfować tutaj te analogi. No i to, co widzicie tutaj, taki ten pierścień, który jest pod analogiem, to jest tutaj taki pierścień LED, który możemy sobie zapalać i którym możemy zmieniać sobie kolorki. Tak więc taki bajer.
Zresztą teraz a propos samego rozmiaru, możecie sobie zobaczyć mój palec tutaj, jak to do tego możemy dorównać. Dobra. Tutaj mamy kolejne przyciski. OK. Przycisk ze znaczkiem play. Domyślam się, że będą to jakieś przyciski funkcyjne. Nie miałem do czynienia wcześniej z konsolami od Droida, więc nie wiem. Ale na pewno wszystkiego się dowiemy. I takich przycisków mamy 4. Po każdej ze stron mamy po jednym. Tutaj widzę głośniczek. W porządku. Tutaj mamy drugi głośniczek, więc spoko. Będziemy mieli stereo. OK. Przejdźmy sobie na dół. A na dole mamy slot na kartę. Dobra. Mamy mini jacka w tym miejscu. Mamy USB-C, które tutaj zarówno jest portem do ładowania, jak i portem, dzięki któremu możemy wypuścić obraz na telewizor. Ta krawędź jest pusta. Ta również. Tutaj mamy przycisk włączania konsoli. A tutaj mamy przyciski zmiany głośności. Bumpery oraz triggery. Fajny, wyczuwalny klik przy każdym kliknięciu w guziczki. Naprawdę powiem Wam, że porównując do mojego poprzedniego sprzętu, który zresztą też cały czas mam, no to tutaj różnica jakościowa jest naprawdę duża. Jeszcze taki szybki look, jak to się prezentuje. OK, jeszcze tutaj. No i to co? To, o czym rozmawialiśmy na samym początku, kiedy zaczynał się ten nasz unboxing. A mianowicie tutaj wszędzie mamy szkło, czyli praktycznie od tego miejsca do końca drugiego wraz z ekranem AMOLED wszystko jest pokryte szkłem. No i tak się prezentuje. Rzućmy sobie jeszcze szybko okiem na sam tył urządzenia. Tutaj widzimy takie otwory i to są otwory wentylacyjne, ponieważ sama konsolka ma aktywne chłodzenie w postaci wiatraczka, którym również możemy sobie zarządzać, regulować jego pracę. No i oprócz tego te właśnie oto wybrzuszenia, takie gripy. No i oczywiście logo Retroida. No, także tak się prezentuje tył. Spróbujmy sobie złapać, zobaczymy sobie jak to leży w dłoni, prawda? Niech tu złapię trochę ostrości. Nam się trochę tutaj pogubił aparat. Słuchajcie, są takie tutaj wybrzuszenia. Widzicie zresztą je w tym momencie. Ale mam delikatne wrażenie, że są one troszkę za małe. Ja i tak będę musiał sobie zakupić do niego z czasem jakiś taki grip. Ale
Troszkę trzeba będzie chyba, przynajmniej na początku, w ten sposób go trzymać, bo takie trzymanie, tutaj ogranicza mi ruchy. Tak mi się wydaje, że na pewno jakiś grip będzie potrzebny. Ja nie mam może jakichś wielkich rąk, ale no nie wiem, słuchajcie. To wszystko się okaże w kroju na pewno, prawda? To wszystko zobaczymy sobie już, jak będziemy grali. Oczywiście konsolka będzie używana do naszych tutaj streamów. Będziemy sobie robili z niej retro streamy. A póki co tak to się prezentuje. Jeszcze raz szybko sobie tutaj obczaimy. Jest dosyć lekka, dosyć taka smukła, ale wygląda naprawdę zacnie. Prezentuje się, powiem wam, no tutaj jakość tego sprzętu moim zdaniem stoi naprawdę na wysokim poziomie. Jest taki się solidny wydaje, prawda? Taki, nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. No tutaj czuć jest fajnie wyważony też, nie? Że dobrze się go trzyma, tak? Dobrze się trzyma ten tutaj handheldzik. No i co? Dzięki. Oczywiście, jeżeli chcecie coś się więcej dowiedzieć, to zapraszam do komentarzy. Jeżeli macie ochotę zalajkować ten film, to będzie mi bardzo miło. Oczywiście zapraszam do subskrypcji, bo tego kontentu retro i streamów i tak dalej jeszcze trochę będzie, więc myślę, że warto. Dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia, cześć.